prawie we mnie wleciał. No normalnie tyle mi przeleciał obok nogi. Witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy ogromny opuszczony hotel Nevele Grande położony w amerykańskim stanie Nowy Jork. Opuszczony w 2009 roku był niegdyś ekskluzywnym kurortem z polem golfowym, siłowniami, basenami, no i wnętrzami pełnymi przepychu. Pomimo to, że ostatni klient opuścił mury Nevele wiele lat temu, to do dziś dnia można znaleźć na miejscu wiele ciekawych artefaktów. To co, dzielimy się i gdzieś się widzimy po drodze? No chyba tak trzeba zrobić, bo obiekt jest dosyć duży. Ktoś bije się tutaj, ktoś bije się tam i ktoś się wbije tam. Nie, to wiadomo, że się dzielimy, nie wiem. Ty idziesz na górę tutaj? To możemy tak zrobić. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo obok tego hotelu jest drugi hotel, który jest normalnie użytkowany. A teraz nie wiem, czy w tle słychać krosy, ponieważ gdzieś sobie tu śmigają chłopaki dookoła, a wcześniej było słychać strzały. Widzicie, porobili sobie tam skocznie i sobie skaczą, katują. Słuchajcie, kompleks jak widzicie, no lata świetności to ma za sobą. Chyba, że założymy, że powybijane szyby to jest taki przewiew w górach, żeby poczuć naturę lepiej. Bo rzeczywiście okolica jest piękna. Generalnie to bym wbił tam na górę, jeżeli się da, raczej się da, patrząc po graffiti. No i zobaczymy, jak to w środku wygląda. Kurczę, zamknięty. Jak teraz wejść? Może w tych się uda, poczekaj. No nie, no zamknięty. No trudno. Nie przyszykowani na moje przyjście. Za chwilę wrócimy do dalszego odkrywania tego niesamowitego ośrodka, ale w tym momencie mamy dla Was coś, co w podróży sprawdza się znakomicie. Jak dobrze wiecie, jesteśmy aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie niezbędna okazuje się nasza karta Revolut. W czasach świetności tego kurortu pewnie nasza karta Revolut zrobiłaby furorę, ale nawet teraz możemy bardzo wygodnie z niej korzystać i jednocześnie kontrolować nasze finanse. Czym jest właściwie Revolut? To wygodny internetowy bank, któremu zaufało już ponad 50 milionów ludzi na całym świecie, w tym ponad 4 miliony w Polsce. My zaufaliśmy Revolutowi już jakiś czas temu, a to co nas do tego skłoniło to przede wszystkim bezpieczeństwo. W aplikacji możemy generować jednorazowe karty wirtualne do płatności online, dzięki czemu nasze dane są chronione. Jeśli zgubimy fizyczną kartę, co na Urbexie nie byłoby czymś niezwykłym, bo często coś gubimy, wystarczy ją zamrozić jednym kliknięciem, a od razu mamy dostępną kartę wirtualną bez zbędnej przerwy w wydatkach. Jak wiecie, bardzo często nagrywamy za granicą, więc co z przewalutowaniem? Płacimy w dolarach, euro czy funtach po świetnym kursie, bez kombinowania, a przewalutowania dzieją się automatycznie. Gdy potrzebujemy gotówki, możemy wypłacić ją z bankomatów na całym świecie po dobrym kursie. Mało tego, gdy chcemy między sobą przesłać kasę, przelew pomiędzy kontami Revolut jest błyskawiczny i darmowy, nawet między różnymi krajami. Jeśli jeszcze nie macie Revolut, to teraz jest najlepszy moment. Pobierz aplikację z naszego linku w opisie filmu, aby zgarnąć 100 zł. Warunki promocji znajdziecie również w opisie tego filmu. Fajne jest to, że jest 20 października, chodzę na krótki rękaw, to Stany nam przywitały bardzo elegancko, tak luksusowo wręcz. No i dobra, od czego zaczynamy? Może od piwnic? Zakładając, że piwnice są najciekawsze, to może zaczniemy od jakichś najciekawszych rzeczy, nie? A zobaczcie, tu jest tak aż zabiało chłodem, nie? In case of fire, pull alarm, ten dial 9-11. Ciężko się odnaleźć, bo nie wiem, po czy chodzę tak naprawdę. Ale standardowo trzeba będzie uruchomić wyobraźnię i sobie dawać flashbacki z tego, jak to mogło wyglądać wcześniej. Trochę mocniej lampę wziąłem, żeby było widać. Zmieniam taktykę, zamiast latarek będę z lampą chodził. I zobaczcie, to jest książka telefoniczna. Dla młodszych widzów może szok, ale to budki telefoniczne, więc tutaj nawet widać taki prostokąt po telefonie. Więc tutaj pewnie wrzucali centówki, monety. Po książce telefonicznej można było dzwonić, ale to okres lat 60., 70., 80., wiadomo, później to pewnie były telefony normalnie w pokojach, komórki, etc., ale no wystrój taki głównie lat 60. został jeszcze do momentu, kiedy tutaj to wszystko działało, a rozsypało się no, dosyć szybko w momencie, kiedy to było zamknięte, ale do tego dojdziemy zaraz. Sam hotel, jeśli chcecie wiedzieć, został opuszczony i zamknięty na początku XXI wieku.
A później jeszcze starano się to odratować, aż ostatecznie w tym roku, w marcu, spłonął najstarszy z tych budynków, który tutaj się znajdował, ponieważ sam hotel już powstał pod koniec XIX wieku. Ale z biegiem lat właśnie dobudowywano kolejne jakby te segmenty tutaj tych mieszkań, takich właśnie bloczków, w których były domy letniskowe. Było prowadzone przez parę rodzin. Hotel się nazywa Nevele. I co ciekawsze, Nevele to od tyłu 11. A jak trochę ogarniacie, to wiecie, że 11 to 11. A czemu 11? Zaraz wam również powiem. To była właśnie ta taka gastronomiczna strona, strefa. Zresztą też te drzwi tutaj, co widzicie, one można było je przesunąć, zamknąć lub otworzyć. I wszystko, po czym chodzę, jest wyłożone dywanem. Podjazdy zrobione w tym miejscu dla osób niepełnosprawnych. O, jeszcze jest telefon. Nie, to nie jest telefon. Kurde, co to było? A może to był telefon, tylko słuchawki nie ma? Tak, tu jest wejście na telefon. Chodźcie, wejdziemy na zaplecze. O kurde, jakie to wielkie jest. Ja pierdzielę. Tutaj były kuchnie na 100%. I to zobaczcie, jakie wielkie. Jakieś jeszcze wentylacje. Nie zdziwiłbym się, gdyby to były chłodnie na przykład. Tylko to już tak bardzo, bardzo dobrze rozwalone. Tu się paliło. Tak, to była chłodnia. Widzicie, jest takie izolacja zrobiona. I ogromne drzwi były wstawione. Zresztą na moment te drzwi leżą teraz na ziemi. Tu jeszcze taki fajny artefakt. Po pierwsze nazwa hotelu, Nevele. A od drugiej strony 11, tak? I napkins, czyli serwetki. To jakieś, ja nie wiem jak to nazwać, co to było jakieś, że, bo tu jest tak ilość, sprawdzono przez, znowu ilość, plus, minus, czy się zgadzało, czy nie, do not write below, czyli jakby nie pisz pod spodem. Może takie wiecie, o, może tu był jakiś magazynek, lodówka taka mała, okej. Natomiast tu jest fajna opcja, że macie podpisane Jones, tutaj też było kitchen, partner chyba. I chyba po prostu wiecie, jak jakieś przychodziły dokumenty, to je po prostu sobie tutaj wieszali. O, tu są na przykład kawałki filety z kurczaka. Nevele Hotel. Trochę przygaszę. Jakaś naklejka o wadze, ale co to było, to nie mam żadnego pojęcia. Typowo amerykańskie łączniki. Tutaj przejście do innego pokoju. No i wanienka taka malutka, która jest zapierdzielona z sufitem. Wejdźmy na samą górę. 33, nie wiem o co tu chodzi. 34, chyba że te ponumerowania to są na zasadzie ciągu dalszego jeszcze tych domków, które widzieliście wcześniej. Bo tak naprawdę to jest, nie wiem, 4. piętro. Chodźcie, zobaczymy jak wysoko jestem. Kurczę, już całkiem wysoko. Tam jest brama wejściowa, wjazdowa. Tutaj zostawiliśmy samochód. A tam, tutaj już jest hotel obok, który jest czynny. Więc też no trzeba uważać. No widzicie, to jest po prostu podemolowane wszystko, ale nie jest jakoś mocno pokradzione. Zostały rury, sprzęty, tego typu rzeczy. Zobaczcie, pompa, ogrzewanie. Przyciski bezpieczeństwa. Made in USA, to wiadomo. Tutaj chyba były stoły do ping-ponga, więc to była taka jakaś, nie wiem, czy część wspólna, czy część zabawowa. Ten resort w ogóle ponad 100 lat. W pięknej okolicy. Obok jest nawet jeszcze czynny hotel, który służy do tej pory. Przynajmniej przyjechaliśmy tutaj, była jakaś banda emerytów, która sobie też jeździła i szukała wjazdu. Nie wiem chronologicznie kiedy poleci ten odcinek, więc równie dobrze może być ostatnim z naszej wyprawy, ale jest drugim, którego nagrywamy generalnie. Wcześniej nagraliśmy Greenpoint, zobaczyliśmy jak mieszkają Polacy właśnie w Nowym Jorku. Taki olej gotowy w sprayu, jakieś przyprawy, chili. Pozostawało tego trochę, nie rozkradli. Bo oczywiście jest to wszystko zniszczone, ale jak się dobrze przypatrzysz, to
tych artefaktów tutaj trochę jest. To jest w ogóle izoterma wszystko. Widzicie? Jest wybite takim... Tu jeszcze system ten przeciwpożarowy Dracula Flow. Że to jest wielki piekarnik. Czyli mogli też wypiekać swój chleb. Dokładnie. Tutaj były... No, cała maszyneria, a to był piekarnik albo na chleb, albo na pizzę. Kurde, pozostawało tego jeszcze. Tu była jakaś szafa chyba, rozdzielnica z prądem, ale zobaczcie. Jest Economy Electric, adres, tak? Country Club, droga 209, Nowy Jork. No niedaleko Nowego Jorku jesteśmy jak najbardziej. Tutaj instrukcja. Tutaj jest w dobrą stronę. Jak działają co? Jak działają przełączniki, chyba na to wychodzi. Obiecywałem wam, że powiem, czemu hotel nazywa się Nevele, czyli 11, czyli 11. Pierwszy właściciel, który postawił tutaj pierwsze domki, czy pierwszy hotel, w którym mieszkano, miał 11 dzieci, czyli 11. I tak to stwierdził, że nazwie. A czemu od drugiej strony Nevele? Później ten hotel trochę zmieniał nazwę, bo następny właściciel nazwał go Nevele Grand chociażby, ale ta nazwa Nevele pozostawała zawsze. Ostatni właściciel, który można powiedzieć, że zadłużył ten cały kompleks na $2 miliony, już potem jak on upadł, jeszcze sprzedawał tutaj drewno, które to było na tych 100 arach, aby w jakikolwiek sposób zarabiać na tym, więc można powiedzieć, że skrajnie nieodpowiedzialnie ten hotel i właśnie cały ten ośrodek był zarządzany, przez co on pod koniec swojego żywota upadł. Nie da się już z tym nic zrobić, ponieważ weszła tutaj komisja sprawdzająca, czy można jeszcze jakoś ten hotel przywrócić do żywotności. No i okazało się, że jest na tyle złym stanie, że jeśli ktoś będzie chciał kupić ten teren i coś tutaj zrobić, to wszystko będzie musiało zostać na początku zburzone, a następnie wywieziony cały ten gruz, żeby można było tutaj budować od nowa. Wow, dzień dobry. Do not enter. Spoko, mordo. Patrzcie, jakie zaplecze mieli. Crime scene. Do not cross. O, stary. I to było tutaj, czyli ciekawe, czy to ktoś sobie ja robił, czy rzeczywiście to jest było przyklejone, czy było przyklejone rzeczywiście tutaj, bo o kurde, kogoś utłukli tutaj? Nie znaleźliśmy tego w historii, ale wiecie, wszystko jest możliwe, a tutaj też była karteczka do not enter. I teraz pytanie, czy sobie lokalni eksploratorzy sobie tak upiększali okolice, czy rzeczywiście tu można trupa znaleźć jakiegoś. Tak w ogóle z tym wieżowcem, co Konrad w nim jest, była jakaś historia, że robili okrągły jakby taki wieżowiec, ponieważ chcieli uniknąć takich długich korytarzy, które przechodziły przez cały hotel. Nie wiem, jaki to miało sens w ogóle, żeby unikać takich podłużnych korytarzy, ale to może była taka moda po prostu wtedy w tych latach 50., 60. No bo te budynki nie powstały od razu. Najpierw powstał jeden, drugi. Safe! Zobaczcie! Kurde, wyrwany ze ściany, nie? Type any code. No wpiszcie jakiś kod i ustawcie go sami, nie? Ciężkie te drzwi w ogóle. No ale takie drzwiczki, no spokojnie, ze 3-4 kg ważą. Pewnie jacyś poszukiwacze skarbów to wyrwali ze ściany. Liczyli, że jakieś $US znajdą. O, nie wiem, znalazł $1 milion. Było dwóch. Jeden zabił drugiego, żeby się nie dzielić. No i dlatego tam był ten crime scene. No, tak się tworzy historię, tak się tworzy legendy wśród takich miejsc. Znalazłem basen, czajcie? Patrzcie na to. Tu jest basen i co najciekawsze, że jest wyłożony dookoła nie płytkami, tylko dywanem. Ja się pierwszy raz z czymś takim spotykam. Ale tak, to jest basen z pogłębieniem tam na końcu. Wymazany cały dookoła jak się tylko dało, hej. Ale teraz tak, tam jest chyba ta główna, no ta iglica taka, gdzie poszedł Konrad. I ja będę mógł to obejść tak dookoła. To kurde fajne znalezisko, a mianowicie bieżnia, bo jak teraz tak patrzę, to tam mieliśmy basen, a tu mieliśmy siłownię. Tutaj były wielkie okna i biegło się, że tak powiem, w stronę lasu. Tam jest w ogóle wyciąg chyba narciarski zrobiony.
a tutaj u góry na tych uchwytach wisiały telewizory. Ej, fajne znalezisko, bo bieżnie to chyba pierwszy raz znaleźliśmy na Urbexie, mimo to, że prawie robimy to 10 lat, tak? Widać, że taka ikona została. Zajebisty temat. Słuchajcie, znalazłem coś naprawdę konkretnego. Jeszcze tego nie otwierałem. Sądzę, że tam nic nie będzie, bo nie jestem tutaj pierwsza, raczej miliard osób było przede mną, ale zawsze warto to sprawdzić i sami zobaczycie ze mną jako pierwsi, co tam jest. Mianowicie jest safe. Spójrzcie. To instrukcja obsługi. Oczywiście amerykańska flaga, że był wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Tutaj można wpisać. Nie wiem, czy on jest otwarty, czy zamknięty. O, otwarty jest. I w środku, tak jak mówiłem, nie ma nic. A to co to jest? To ciężko mi powiedzieć. Ale możecie nam powiedzieć, do czego to może służyć na samej górze. Czy jakieś podłączenie do węża? Nie wiem, takie jakby na pewno do jakiejś wody, żeby podłączyć. Nie wiem, wąż strażacki? Ciężko mi powiedzieć. Ale chodźcie na dół. Idziemy do chłopaków, bo tam jeszcze naprawdę sporo terenu do ogrania. Teraz jak w Assassin's Creedzie powinienem wejść na górę, złapać się moją lampą tego kabla od prądu i wtedy będę mógł zjeść na drugi na dach. Taką przyspieszajkę zrobić. Dobra, docelowo chcę wejść tam, na tamten dach, na tamtą wieżę, ale ciekawi mnie tutaj to wejście. Może jakieś takie zaplecze techniczne będzie ciekawe. Mam nadzieję, że odcinek wyjdzie z tego taki, który wam się spodoba. Mam nadzieję. Ale dla nas do zwiedzania takie miejsca są mega. One są duże, dużo się dzieje, dużo można pozwiedzać, dużo można sobie pokombinować. Fajnie zaczęliśmy tą wyprawę, jest morale wysokie. Fajne miejsca zaczęliśmy, jest energia, jest pozytyw, więc mam nadzieję, że cała wyprawa ze Stanów będzie naprawdę sztosem i wam się docenicie i będziecie zadowoleni, bo pamiętajcie, że robimy to jakby nie patrzeć również dla was. Już czaję, czemu te chłopaki tu jeżdżą na krosach, bo to było takie miejsce, gdzie można było, wiecie, przebrać się, narty, te sprawy, a tutaj jest wyciąg narciarski i tam była górka, więc praktycznie cały rok, że tak powiem, operował ten ośrodek. Swoją drogą ładne widoki. Housekeeping procedure, czyli procedury personelu hotelowego. Czyli jak, co robić. Czyli to jest taka książka szkolenia ludzi, którzy tutaj chociażby widzicie, szykowali właśnie pokój, którzy czyścili łazienki, toalety, jak wszystko ma być przygotowane, jak wszystko ma być ułożone. Material safety datasheet, czyli arkusz materiału safety, czyli jakieś sporządzenie materiału bezpieczeństwa, pewnie z jakichś audytów, czegokolwiek takiego właśnie przeprowadzonego w tym hotelu, więc dosyć ciekawa książka. O! Kolejny zawał. Widzicie to? Prawie tutaj wszedłem. Tutaj jeszcze stary taki wózek housekeeping tej obsługi, która jeździła i sprzątała to wszystko, ale nie wchodzę tam. W ogóle bycie tutaj. No dobra, tutaj jest beton. A to jest znowu drewno. Ja nie myślałem, że to takie wielkie jest. To się ciągnie i ciągnie. I mamy dach. Ktoś przed chwilą coś zburzył, czyli albo ktoś grasuje i demoluje, albo ktoś wleciał dronem właśnie w coś. Tam jest ten kompleks, który jest czynny dalej. On, z tego co kojarzę, to nawet wykupili tą część tutaj, no ale no kurde, to się nie da nic z tym innego zrobić, oprócz to zburzenia i postawienia na nowo. I myślę, że prawdopodobnie się tak skończy. Dobra, tu chciałem od początku jakoś bić, więc zobaczymy. No pewnie to jakiś szyb od windy albo coś takiego jest. Tak, dokładnie. Silniki od windy, jakieś bezpieczniki jeszcze stare. O, zobaczcie jeszcze turnover, jeszcze podpisy ludzi, którzy się zajmowali tutaj. Filadelfia, Pensylwania. Ile jest voltów i tak dalej. Jest jakiś rok produkcji? Nie wiem. Tutaj może coś będzie, ale też nie ma. No, oczywiście wszystko amerykańskie. Ale no,
Trudno, żeby, nie wiem, z Europy ściągali. O, zobaczcie, jeszcze jest sznur normalnie. Czyli może gdzieś ta winda jeszcze jest. Nie rozkradziona, nie zabrana. No to dzień dobry, dla samej windy warto było no też na górę wejść. Normalnie jeszcze tak na hamulcu zamknięta. Poezeria. Fajnie. No, co tam? No siemano. Siemano. I jak wam, gdzie jesteście? Na siłowni. A gdzie to jest? Mniej więcej tak widziałeś tych takich chłopaków, co siedzą po środku? Tak, i właśnie prawie we mnie dronem wlecieli, bo latali pomiędzy tymi wszystkimi tutaj rzeczami. Aha. No to ja jestem No i tak chyba jakby... rozpierdzielili jednego drona, bo uderzyli w coś i już nie latają. Jakby jestem... jak oni siedzą, to po ich prawej stronie. No to ja też jestem po ich prawej, jakby naprzeciwko tam. A, no to zaraz do ciebie dojdę. Lecimy do Kuby. Nie wiem, czy to nagrałem, jak tam stałem, bo akurat dzwoniłem do Łukasza i Kuby, ale jeśli jest to nagrane, no to oni latają, te ziomeczki, tymi dronami NVT i prawie we mnie wleciał. No normalnie tyle mi przeleciał obok nogi, a tam Kuba koło nich stoi i mówi, że słyszę, jak powiedział, że tam jest człowiek i że prawie się w niego wklepał. No i tak było, no prawie we mnie wleciał. Zobaczcie, killer. Jest post, jest ofiara, jest odmalowana tutaj. I tutaj jest, można tutaj sobie zapozować, bycie ofiarą. Śmiesznie. Może niewiele wspólnego ze sztuką, ale śmieszne, pomysłowe te graffiti. Lubię takie, właśnie takie głupotki robione przez ludzi. To już w inny sposób żyją te budynki wtedy, jak już nie ma tutaj gości, ale przychodzą właśnie takie świry jak mężyk tutaj, albo ktoś zrobi graffiti, albo nagra film, albo po prostu sobie połazi, nie? Wiecie, to jest za mało lata się po prostu chodziło na takie miejscówki. I w sumie dalej to robimy, że chodziło się na miejscówki, żeby zobaczyć, co tutaj jest, albo po prostu spędzić, zabić czas jakoś. I widziałeś, że obok jest taka ruinka opuszczona, no to dawaj, pójdziemy na ruinkę, pochodzimy, pozwiedzamy, zobaczymy, co tam jest. I to jest międzynarodowe takie właśnie. Międzynarodowe jest takie, że ludzie chodzą na takie miejscówki i zwiedzają. Po prostu niedostępne miejsca wzbudzają ciekawość, a jak my jesteśmy takim gatunkiem, że jak coś nas ciekawi, to chcemy odkryć tajemnicę, która się kryje za takimi miejscami. Są te ziomki, no to ja stoję przy nich prawie. No, ja też stoję koło nich zaraz. No to gdzie ty stoisz? No, jak masz drogę, to na tej drodze asfaltowej. Ale po tej drugiej stronie siatki, czy gdzie? No, centralnie koło nich, co nie? No czekaj, bo może cię widzę. A, no widzę cię. No to dawaj do mnie. No to idę. Wlecieli w ciebie prawie? No tyle wyleciał, No. bo ja w takim głównym holu na samym środku stałem. No. Wyleciał z drzwi, poleciał w moją stronę i tak zrobił. No tyle mi od nogi. Nie wiem, czy to nagrałem, czy nie, ale normalnie się Chodźcie ich przestraszyłem zapytamy, czy strasznie. oni może mają to ujęcie nagrane. Możemy spróbować. Byśmy od nich mogli to skopiować, co nie? No, można zapytać. Hello guys. Hello. Sorry, man. I don't know who it was here that I got really close to. Yes, we have a question. Do you have a, Do you have a shot? record of that video? Yeah, all that. So that's all we do. Yeah, that's all we do. Can we record that screen when you just missing him? Oh, yeah. Give me a second, brother. Give me 1 second. Okay. Okay, it's good. Right there. A, byłeś na wyjściu. Sytuacja wygląda tak, że ziomek sobie nie wsadził karty SD do środka, więc nie mógł nam tego zgrać i tylko nagraliśmy ekran. Widać tak trochę, nie widać, trochę widać, ale rzeczywiście on przelatywał koło ciebie. A widziałeś mnie tam przez chwilę? Tak, a ty wychodziłeś z pomieszczenia obok i on tak koło twoich nóg przeleciał Ja tam jakby, w ogóle co nie? szczur przebiegł. Ja tam stałem, mniej więcej wiesz, i chciałem do was zadzwonić i słyszę, że ktoś lata i w ogóle myślałem, że oni chcą mnie przestraszyć, nie? Bo ja wiedziałem, że oni latają tym dronem, bo takich podglądałem wcześniej i tak słyszę, że coś się do mnie zbliża i myślałem, że on mnie tam widzi, nie? Bo zrobił to tak, że ciu, ciu, ciu. A Łukasz powiedział, że oni powiedzieli, o kurde, ktoś tam jest. O, Łukasz dzwoni. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym kompleksie hotelowym Nevele. Chociaż niektórzy twierdzą, że 11 i nie łączmy jej ze Stranger Things. Natomiast możemy bardzo ładnie połączyć ten film z listą tych ludzi tutaj, bo to właśnie dzięki naszym patronom możemy podróżować na przykład po Stanach Zjednoczonych. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie! Cześć.